Nawet nie wiecie, kochani, jak się poświęcamy. Jest zajebiście, poważnie to jest zajebiście pod tą przyczepą, ale A. Śmierdzi gumą, B. Jest mokro! Jest mokro. Powiemy wam, jakie są realia kręcenia filmów. Niby tutaj sielanka, opalają się. Guzik, prawda? Dobrze. Widzicie, mam swoje zoo. A moja ręka. Dzień dobry, witamy was serdecznie i zapraszamy was na oporządki dzisiejsze w programie. Cięcie racic. Czyli manicure i pedicure. Oporządki w kurniczku. Właśnie mamy dobry sposób, żeby sprawdzić, czy owce lub kozy mają anemię. A anemia świadczy bardzo często o stopniu zaawansowania zarobaczenia. To w odcinku. To w odcinku. A ty jak jesteś zarobaczona, nasza gwiazdo? Amber, buziaczek. Tak jest, piękny buziaczek, jeszcze, o Jezu, buziaczka. O, jaki ładny buziaczek, jaki ładny buziaczek. Pancik, to da buziaczka, daj buziaczka. Oj, 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 oj. Styk! A, dobrze, No. dobrze. Tutaj Amber wam powiedziała trochę, zdradziła swoich tajemnic. Ale cichosza, nikomu nie mówcie. Tak jest. Dobra, do pracy. Nasze kurki, które mamy młodziutkie, już są takie, no one już mają dobrych kilka tygodni, chyba już powyżej 6 czy 7 tygodnia, więc zaczynamy je dokarmiać naszą paszą i dajemy im też żwirek, żeby już mogły ją przetrawić. Ona jest trochę grubsza niż ta kupna. No i właśnie, no i teraz są w momencie przyzwyczajenia. Zresztą pokażemy wam, jakie one duże się porobiły. Za mną. Lecę, panie. Widzicie, jakie małe maluchy się porobiły duże? Nie widzimy, bo ty wszystkie zasłoniłeś. Wszystkie uciekły i się schowały za twoimi plecami. No, wiedzą, gdzie jest bezpiecznie. No wychodźcie, maluchy. Nie mamy żadnych upadków, no widać, że troszeczkę kogucików jest. Może przybliżę troszeczkę. Można poznać po wielkości grzebienia. Te, co nie mają grzebyczków, albo mają bardzo malutkie, są nioskami. Te, co już wystają, to są koguciki. Ile ich tutaj jest, kochani? Około 33-35. Ile one mają jeszcze raz? Około 6 tygodni. 6 tygodni. No ale widać, będzie mieć chyba dużo kogucików. Kogucików tak jest sporo, ale też i niosek, ale kogutów jest. Kochani, wiesz, że będziemy musieli dzisiaj to wszystko poprawić, bo już są deszcze. No wiem, właśnie to trzeba, wiecie, pozabezpieczać. Mamy też folię kupioną, chcemy na deski dać folię, bo plandeki słabo działają. Zawsze coś przepuszczają. Tak, a tutaj położyliśmy tą słomę i siana, ale jedną belę położyliśmy nie w tą stronę, no nie mieliśmy innej możliwości i po prostu wszystko nam się tutaj obsuwa. Będziemy musieli jakimś cudem to wszystko jakby przeturlać, tylko że to już jest trochę ta bela jest rozcięta, więc nie wiem, jak to nam wyjdzie. Dobra, a to taki mały przerywnik, zobaczcie, tutaj stoi do góry nogami nasza kuchenka, którą nabyliśmy razem z kontenerem. Służyła nam na początku. Wiecie, że ona działała, jeszcze i nawet tak. Lodówka była, ale cuchła. Ale śmierdziało, fuj. I to nie to, że nie była myta, chyba ten plastik już sparciał. Kurki robią pod siebie, co nie, więc trzeba im sprzątać albo po prostu budować warstwę, bo my uważamy, że im grubsza warstwa ściółki, tym zdrowie, bo tam się różne mikroby i jakieś tam, wiecie, bakterie pożyteczne i niepożyteczne, ale uodparniają kurki, więc uważamy, że warto zbierać, szczególnie na okres zimowy, bo to również produkuje ciepło wszystko. Więc po prostu co kilka dni dościelamy cieniutką warstwę słomy, no i tak się buduje. Niestety trochę paniki będzie, no ale to mogłem się przyzwyczaić. Chyba tutaj najbliżej koło wodopoju jest najbardziej mokro. Koło wodopoju też nie lubię za bardzo dawać tej słomy, bo zaraz wpada do tego, do poidełka. Dobra. Wiecie, nie patrzcie na to, że ja tego nie ubijam, to nie ma sensu. One zaraz wspaniale będą sobie chodzić, będą się dobrze bawić. Jeszcze zanim ja dobrze wyjdę, one już będą
tutaj eksplorować. Dogrzewamy im, jak widzicie. Cały czas tutaj jest jedna lampa włączona. I taki mamy, takiego plejta mamy. Akurat Marcinek zasłaniasz. I I- on cały czas chodzi, prawda? Tak, cały czas chodzi. On bierze 100 W. No tak jak ta żarówka, nie, żarówka trochę więcej, żarówka 170. Ale wiecie, No z tego względu, że pomieszczenie mamy nieocieplane, to jest tylko sama to jest, blacha. tak, to jest no, kontener morski, jak wiecie. Tak. Ale Zatrzyma- sobie włażą pod spód, dogrzewają się, góra też ma jakąś tam temperaturę malutką. No to zawsze im troszkę cieplej. My nie pretendujemy, żeby miały idealne warunki typu 25-30 stopni, bo my chcemy je do zimna przyzwyczajać, żeby po prostu zdrowsze były. No bo za jakieś myślimy, nie wiem, może 6-7 tygodni byśmy chcieli je dokoptować do stada. Jak już będą takie większe. Widzicie, jakie już są ciekawe, jak sobie eksplorują? One uwielbiają, nie wiem co, ale sobie ziarenka pewnie jakieś znajdują. Ale zobacz, jaki harmiter się No. zrobił. Jedna partia słomy jest uzupełniona. Teraz lecimy do kurnika na drugą część. Później polecimy do owiec. Tak. Słoma musi być. Wiecie, i wspaniały poza tym kompost się teraz robi w takich pomieszczeniach. Bo to wszystko pracuje i staje się coraz bardziej żyzne. Dobra, idziemy. No i tak kurniczek wygląda, to jest chyba 3-4 dni, co nie? Tak. Także wiecie, jakbyśmy tą słomę ruszyli, Weź rączkę, bo akurat to okazałoby się, że masę jest jeszcze tam słomy takiej w miarę czystej, no skorupka się robi, bo śpią. Wiecie, no pokazujemy wam tak jak jest. Nie sprzątaliśmy przed wejściem. O, posiedzenie tutaj jest radnych. Obrady. Tak Maciej wspominał. Spójrzcie. W kurniku, właśnie żeby jak to było, w wygląda. kurniku codziennie, właściwie jakbyście chcieli tak filmowo, wiecie, pokazywać, by trzeba było codziennie czyścić, no bo ilość kur plus zagęszczenie plus wszystko inne, tu się życie toczy, co nie? Nie, no, Ale kurom to nie przeszkadza, tylko trzeba dbać o pewne takie zasady higieny, typu właśnie, żeby za wilgotno nie było, żeby miały jednak pościelone od czasu do czasu. wentylacja. Wentylacja cały czas, oczywiście, nie może być tej wilgoci, co nie? Pamiętajcie, że to jest jakiś tam zapach i one mogłyby się Amoniak. potruć od amoniaku. No. No i tak będzie, tak ładnie będzie wyglądało może przez jeden dzień. Tak. Drugi już wygląda bardzo podobnie, a trzeci właśnie jak mówię, ten trzeci, na ogół na trzeci dzień znowuż dościelamy lub czwarty, jak raczej coś tam nie chce, ale 4 dni to już jest, to jest tak jak dzisiaj. Najlepsze by były zrębki, jak macie. My niestety no nie mamy żadnych zrębek. Dlatego no słomą ścielimy. Jest to później troszeczkę utrudnione, jeżeli chodzi o wyciąganie stąd. Jakby były zrębki, może by było łatwiej do nabierania. I oczywiście jeżeli chodzi o kompostowanie, no by szybciej te procesy wszystkie trwały. Ja wiem, czy szybciej. No bo jednak to jest to mniejsze. No, słoma jest mniejsza. Nie, ale zrębki jakbyśmy takie, jak robiliśmy na przykład... Trociny? Proszę? Trociny. Trociny, tak, trociny. One, Ojej. patrzcie ile czasu one są i do tej pory nie nauczyli, gdzie są wyjście. O, a tutaj jakie mądralińskie są? Nie chcą wchodzić do gniazd. One wolą pod spodem. Tak, Zawsze wolą takie pod mądre spodem, się znajdą. Ty zasypałeś się i dziewczyny nie wyjdą teraz. Już koniec. Aleś ty ładna kurka. Tak, Tak, to jest kogut chyba, co? to jest chyba kogucik, No. o ile się nie Ale mylę. tu masz kulki. Ostatnie ciepłe dni. Tak, myślisz, że to załatwi sprawę? Nasza super fajna, gigantowa taczka. No taczka jest super wygodna, Tak. bo jest bardzo pojemna. Oglądaliśmy ostatnio Ulaszki, tak? Aha, Gospodarstwo tak, Ulaszki. tak. No też taką miała taczuszkę.
Podobną, no nie taką Podobno, samą. Nie, no nie taką samą, jakiejś innej firmy. Naprawdę Nie- się sprawdza, żeby coś no. zawieźć dla zwierzaków, no to nie musicie latać po 2 razy. No jest no pakowna. Wyściel mi, no to będzie miała miękko, jak będziesz mi wiózł Proszę? do dziewczyn. Mówię, jak mi pościelisz, to się wpakuje i mnie zawieziesz do dziewczyn. A jak? Ty już masz wystarczająco zabawy wchodzenia na tą taczkę. Trochę im tam siana też. Siano im dzisiaj rano dawałam. No ale jest tam miejsce, czy nie? Nie, jest pełno, kochanie. Nie, one mi teraz żyć nie dadzą, bo mam wiaderko z owsem. Aha. Muszę to wiaderko dać tam na górę. Dobra. I zobaczcie, co się dzieje. Już wiaderko zobaczyły z owcem i już heja. Oczy wywalone, sztor. Tak. Przecież jesteście pełne jak bąki. Od rana już się pasłyście. Mało wam. To wiaderko daj na razie tam na górę. Tylko wyciągnij moje przybory. Ale wy jesteście ciekawskie. Bella, zostaw to wiaderko. Widziałeś? Ona już do wiaderka tutaj kicała. Spinała się. Cała Bella. Wspaniara jedna. Ale macie świeżo. I znowuż któraś nie będzie mogła wyjść z was. No. No, No, jak ja wam zabiorę? no i to? dziewczyny, co wy wyrabiacie? Ty, ale może to jest dobry pomysł. W taczce może zrobię im te kopytka. Tak, ale Raciczki. tym to nie ma problemu w robieniu kopytek. Tak, kozą to nie ma problemu. Ale poczekaj, no teraz nie mam jak wyjść. No i dobrze. No i dobrze. To nie macie już fajnie czysto. Ty weź jak się tam obciera, zobacz. Przecież masz szczotkę po drugiej stronie. Ale lepiej się w żarcie obcierać. No tak, no to Marta, geniuszka. Dobra, za chwilę wam pokażemy, jak łapiemy owce. Z kozami jest mniejszy problem. Tylko z owcami są przeboje. Tak, z owcami. Może weźmiemy Doli, bo Doli jest najspokojniejsza i najłagodniejsza. To Tak. może na jej przykładzie będzie najlepiej No pokazać. zrobimy dla was kuskę. Te kopytka moja kochana, pokaż. No też trzeba ci zrobić grubasie. Słuchajcie, nam to pokazał znajomy, jak łapać owcę. Generalnie trzeba ją tu złapać za sierść, podnieść i tak, żeby na tyłku sobie usiadła. Bo wtedy przestaje mieć kontakt 4 nogami z podłożem, a nogi mają potwornie silne. Popatrzcie. Hop. I... Kurwa, one coraz cięższe. Widzicie, już jest spokój. Klaudia, chodź teraz ustaw i obcinamy jej. Dobrze. No już kochani. One są coraz cięższe, wiesz? Suń się malutka. Doli, ty jesteś piękna. Już kochani. Dobrze. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Ojej, no to już widzę, że tu masz... Mam takie przyrządy, widzicie? Do wyczyszczenia najpierw z ziemi i z błota, żebym wiedziała, gdzie mam... Oj, po oczach dostałam. Gdzie mam ciąć. Ale nie jest tak źle, bo robiliśmy to z 3 tygodnie temu. Nie, przepraszam, 2 miesiące. kłamię. 2 miesiące temu. O, super. I tutaj nam znajomi, my innego urządzenia używaliśmy, ale Klaudia uczyła się właśnie na takich zwyczajnych cążkach. I to znajomi jej podali ten pomysł, no i chyba Klaudia Tak. co lepiej? Powiem ci, że dużo O. lepiej. Bo te nożyczki kupiłam niby takie fachowe nożyczki przeznaczone właśnie do obcinania racic, ale dajcie spokój. Ciężko chodziło. Tak się z nimi namęczyłam. No już kochana, już. Wiecie, jak ładnie siedzi? Nie to, że ona to lubi, tylko nie ma przyczepności i Tak. po prostu jedna jest sparaliżowana. Ale wiesz co, tutaj jest jakoś, coś mi się tu nie podoba. No już, kochana. Zlazła? Nie, wiesz, tutaj jakoś tak, no powiem ci, że nie wiem. Bo zobaczysz to na filmie, wiesz, tutaj ta piętka jej się taka dziwna zrobiła. No, dobra, kochanie, poczekaj, już ci tutaj obcinam. Musiała chyba na coś stanąć, wiesz? Widzicie, czyli obcinamy pazurka, pazurek rośnie dookoła, No tutaj, no widać. to jest widać, taka co po jest do prostu- obcięcia. Jest taka, narość się robi, no nie może to przecież zarosnąć, żeby ona musi mieć tutaj płaskie takie podbicie. Jak nie to...
Poczekaj, to wyszło pięknie. Jeszcze czubki ci skrócę. Bardzo ładnie. Ale tutaj, wiesz, ja nie wiem, czy coś jej się tutaj nie stało w kopytko. Wiesz, no... Nie, Ale masz jaki kolor? Nie, kolor jest taki, ale wiesz co, jest tutaj taka dziurka. No dobrze, ale najważniejsze, żeby... A można tam coś wygrzebać? Czy tam jakiś syf jest? Poczekaj, wygrzebię, zobaczymy może coś. Żebyś nie uszkodziła tam, wiesz, jakieś tkanki. No, ale powiem ci, że no taka... No, brzydko to coś tutaj, kochani. Zobacz, nie wiem, czy to widzisz. Widzisz? To jest pęknięte tylko. Pęknięte, tak, pęknięte nie. jest. Urośnie. No już. Ja myślałem, że dziura jest. No Nie. już, kochana. Rób Już, zdjęcie. kochana. Dobra. Dobra. No to tu już jest zarośnięte. I... Widzicie, te piętki też trzeba zrobić. Chodzi o to, żeby, ja nie wiem, czy to jest prawidłowa nazwa, ale ja wiem, że słyszałem o czymś takim jak kulawizna, nie wiem, czy to jest jakby, wiecie, chodzi o paznokcie, czy chodzi o jakąś bakterię, więc proszę mi tutaj nie łapać za słowo, ale właśnie, żeby nie kulała później owieczka, warto zrobić, szczególnie jak one są w fazie wzrostu, powinniście częściej sprawdzać i je korygować, te raciczki. Natomiast podobno już jak są dorosłe, rzadziej, bardziej powoli rosną te. Wiecie co, ciężko nam jest, bo jesteśmy tylko w 2 osoby. Marcin musi owieczkę trzymać. Tak, a jeszcze A kamerę ja jeszcze ustawić. tutaj kamerę ustawić. A jedna owca postanowiła wpierdzielić mi ucho. Całkiem to przyjemne. Musisz nie ugryzwać, o? Musisz nie ugryzać, ty tak będziesz siedzieć, kochana. Poczekaj, bo muszę ci tutaj dojść. Doli, ty jesteś. To Doli robimy teraz? Nie, piąteczkę. Aha. Nie, Doli. Doli, wiem, kochana, ty bardzo grzeczna jesteś. Doli. Już, poczekaj. Nasza najgrzeczniejsza owieczka. Będziesz chodziła teraz tak, że nie wiem. Już, kochanie. Już, kochanie. Poczekaj. Tą pięteczkę jeszcze tylko trochę podrównam. Wiecie co? Nie mamy doświadczenia w tym. Nie bierzcie nas tutaj za ekspertów. Już, dobrze. Mniej więcej wiemy, to jest taki, powiedzmy, nie jakieś profesjonalne Dobra. obcinanie. Dobra, tutaj myślę, Dobra, że... masz O, kradę, widzicie? rób ten dół. Dobra. Koleczko, odejdź, kochana. Zaraz będzie twoja kolej. Wiem, że kręcie mały. Dobra. O Jezu. Szybko mnie się O, Doli, dzięki. Tak byłaś cierpliwa, kochana owieczko. Wiecie co, nie jest łatwo. Nie jest, no ja się nie No. dziwię, że ludzie z tymi korekcjami to, wiecie, no im później, tym lepiej. O. Ale i tak nie było tak źle, nie było No tak nie, no bo bardzo to jest- zarośnięte. No bo robimy to cały czas, nie wiem, czy my też nie przesadzamy. No ale nie chcemy, tak jak mówimy, doprowadzić do jakichś kulawizn. No. To co teraz bierzemy w obroty, kozę czy owcę? Kozę. Owcze i kozie raciczki są bardzo podobne, kolor się różni. Widzicie, musicie tutaj skorygować piętkę na płasko i to jest pazur, widzicie? I to narasta, to trzeba wszystko wyciąć. I uwaga na rogi. Aha, nie wiem. Siadę, ja muszę rogi, trzyma się. Się bałem, że ona mi w oko przyjdzie lepiej. Ona mi sznurek je. Ja je obcinam, a ona mi sznurek je. Dobra. To jest jedna, kopytko. Zdalniemy drugie. Widzicie, czyli dookoła tego, to naprawdę nie jest trudne. Starczy patrzeć i tak zdroworozsądkowo, później czubek uciąć tak samo, żeby nie wszpić się. Co gdzieś położyłam tą wykałaczkę. Czekaj, kuleczka. Bo dobrze wiecie co, no wyczyścić to jeszcze troszeczkę, ale jesteśmy teraz 2 osoby, to ciężko nam Zawsze jeszcze jesteśmy skręcić. Ale chodzi o i skręcenie. kamera. Tak, bo tak to bym to nie miała możliwość tego zrobienia. Tu na płasko po prostu, żeby nie miały tak jakby obcasów na tych piętkach. Już, kochanie, już. Już? Dobra. Jeszcze tył został. Tak, jest tyłek. Chodź, dajemy. Jest kawałek dalej. Może wiesz co, ty przyjdź do przodu, a mi zostaw tył. Dobra. O, w ten sposób. Żeby mi w tyłek roga nie wsadziła. No tutaj to już jest gorzej, widać. Zobaczcie jak zakręcone. Zresztą ona, widzę te tylnie kopytka, ona nie ma takich fajnych ich. Mi chodzi o kształt jego. No już. Żebyś mi tylko w nos nie przydzwoniła. Wiem. O, widzicie tutaj jak odstaje?
Dlatego warto oswajać zwierzaki do rąk przede wszystkim, bo i później dojeniem będziecie mieli łatwiejsze. I właśnie jakieś zabiegi pielęgnacyjne i jak zastrzyk trzeba będzie dać. No u nas Marta jest taka dzika, zawsze przekonuje się do nas, niestety później musimy coś zrobić, to znowu nas nie cierpi. Przez miesiąc, dwa znowu się przekonuje i akurat wiecie, no następny zabieg. No ale no już tak to jest. Kulo, Ty też będziesz nie miała nóżki lubię obie. twoich tylnych kopytek, nie, są ciężkie do zrobienia. Już Kuluniu, już poczekaj. Będziesz najpiękniejsza z wszystkich kuzek. Tak, tak, kochana. O, już. I pamiętajcie, zawsze Już, osoba, dobra. która trzyma, uwaga na rogi. Tak. No i z tyłu oczywiście tak samo. No widzicie jak wierzga. Też z umiarem, z wyczuciem to róbcie, żeby za daleko nie zajechać. Generalnie widać, co nie, że wyrównać trzeba, no. Tak. No już. Musicie zrobić płaskostopie. Tak, właśnie, dobrze powiedziane, płaskostopie. I to zalecają, żeby właśnie zrobić to jesienią i wiosną, prawda? No ale te znaczy, bo im szybko rosną. Oj, no już, kuleczko, Już, kochana. Wiecie, No. te kucki, pozycja, to wszystko. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś lepsze patenty. No może są jakieś poskromy albo coś, pewnie tak. Pewnie tak, ale my nie mamy. O, już. Ona już Aha, jest szczęśliwa. już kuleczka, już wszystko w porządku. Dobra. Pęce. Bella? Która teraz? Bella? Może Belle. Jezu, ale ta jest na żarta. Kto jest na żarty? Bella? Nie Bella, tylko ta jest Uważaj na żarta. rogi. No, chodź. To jest daleko od oczu. Pamiętajcie, jak wam w czaszkę walnie, nic się nie stanie, nie? Tak. Poboli najwyżej, ale daleko od oczu. To nie to, że złośliwie, po prostu no, może się szarpnąć. A nie jest tak źle. A taki malutki paznokietek. To w sumie jak... A nie, u Ciebie to jest ładnie. Tu masz... Dobra, za dużo roboty tu nie będzie. One mają takie, jak to się nazywa taki step w butach? Obcas. Obcas. Mają obcas, wiecie, i ten obcas trzeba też korygować właśnie do płaskiego. Śmieszna sprawa. I noga zrobiona, bardzo dobrze. Dobra. Super. Tył Chodź, następny czy przód? Przód, nie? Przód może, wiesz? Kochana, chodź. No, dawaj, dziewczyna. Ale znowuż obcas ma duży, nie? Tak, obcas ma duży, no. No i mniej Widzicie? więcej tak powinno wyglądać, tak nam się wydaje, z tego co mi pokazywali tu można znajomi. właśnie pod lekkim skosem ścinać pewnie do dołu. Tak, Widzieliście, no po prostu wypłaszczamy. no. Nic nadzwyczajnego. Fajnie się chodzi, co? To normalnie jestem chyba z 3 cm krótsza. No krótsza, ale piękniejsza. No ja ty mordo. Dobra, walimy teraz tego koziucha z tyłu. Kogo bierzemy? No trzeba ją z tyłu skończyć. Aha, jeszcze tak, jeszcze Belę z tyłu. Niestety to tak szybko nie idzie. O Jezu. Dopiero drugi zwierzak. Dobra. Nie, powiem Ci, że kozy nie mają tak źle, tylko piętki mają to zaraz. A nie druga, tylko trzecia już zwierzak. Proszę. Trzecia przecież od Bella jest. Trzecia już? No przecież kuleczka była pierwsza, nie? Aha, no tak. No już, nie kiziaj się, miziaj. Na zdrowie, która to kicha? Już. Dobra. Dobra, kuleczka była chociaż. Nie ma za co chwycić jej teraz. Ha? Jednak lepsze. Jednak lepsze Bo były cięły nożyczki. przede wszystkim większą połać, nie? Tak, wiesz, A to masz to takie można cykanie. fajne, wiesz, jak nie można dojść w którychś miejscach, ale nożyczki lepsze. A jednak. No Dla dobrze, mnie ale tak. już masz. No przyznaję Ci rację. Nie no, ja wiem. Tak czułem, że to jest mała trochę powierzchnia, wiesz, i że jakby operowanie niby nie jest za wygodne. Powiem wam, że my to zawsze robimy po 2 dni. Bo tak się to wydaje, ale to jest męczące. Trzeba ją trzymać. Klaudia cały czas przecież musi, wiecie, tam naginać się, tymi rękoma operować. Nie jest łatwo. No nie jest łatwo. Ale wiecie, no krok do kroku i będą owieczki, kuski wszystkie zrobione, co nie? Jeszcze została nam piąteczka, Martusia i czarna. Co, my dopiero 2 owce zrobiliśmy? Tak. O Boże. 2 owce i 2 kozy. Tak. Dobra, słuchajcie, my z internetu wam ściągniemy, bo my w Polsce jeszcze tego nie widzieliśmy. Jest taka, to się nazywa, właśnie. Dobra, nazwę też sobie przypomnę. Jest taka tabela, gdzie są pokazane powieki w różnych kolorach. I czym generalnie bardziej blada powieka, tym większa anemia, czyli większe zarobaczenie.
I my chcemy generalnie zobaczyć zawsze coś różowego pod powieką. Tak, I w tym momencie jest dobry. I tak nam jeden taki facet, bo jak Salatyna wiecie, że my kopiujemy, to też jest jeden facet od owiec i od kóz. No i on jest tak dobry jak Salatyn w tym, co on robi, ale Salatyn się na nim wzoruje, jeśli chodzi o owce i kozy. Jest po prostu facet niesamowicie obcykany. To też ma dużą farmę, wiecie, to nie jest na zasadzie takich małych. Ale jego zdanie jest takie, że on uważa, że nie ma potrzeby na siłę odrobaczać całego stada. Raz, że truje, dwa, że no wiecie, robaki mogą się odpornić i to chyba jest przede wszystkim. No i trzy, że roboty jest cała masa. On uważa, że po prostu trzeba do poskromu wprowadzać stado i zaglądać pod powiekę. Jest źle, nie zaszczyk, tylko on chyba do ust podaje taką strzykawką wielką, wiecie. No i tak sprawdza każdą i też to robi powiedzmy 2 razy w roku. No i my też, nam się to spodobało. My w tym momencie odrobaczamy nasze stado walbazenem. Na tą chwilę. Też mówią, żeby po prostu zmieniać te preparaty, żeby nie odrobaczać cały czas jednym i tym samym. Najlepiej w ogóle to powinno się wziąć kał, wziąć pod mikroskop, sprawdzić jakie to są robaki, jakie tam są lambry, czy tasiemce, czy co tam jest. I uderzyć dokładnie w co trzeba. Uderzyć w to, żeby no, nie iść na oślep. Takie badanie kału to idzie się do weterynarza, to dużo nie kosztuje, to tak jak bierzecie klocka psa i zanosicie. Ale powiem wam, że my się zastanawiamy, czy sami tego nie zacząć robić, bo mikroskopy nie są wcale, wiecie, potrzebne jakieś nie wiadomo jakie. Teraz to nie są drogie urządzenia. Po prostu w internecie przecież można wyszperać jakie robaki, jak larwy wyglądają danego robaka, porównasz i wiecie, to wszystkiego można się nauczyć. Nie jest naprawdę to koniec świata, a po co z tym ganiać i wiesz, jeszcze tam zawsze jakieś pieniążki płacisz. Myślę, że po 2-3 latach taki mikroskop się zwróci spokojnie, a można coś jeszcze innego pod niego wrzucić, wiecie, popodziwiać świat, a dwa, że no jakaś następna umiejętność, no nie, wiecie, fajnie się znać po prostu na tym, co się robi. Może nie, to nie jest jakaś taka droga rzecz mikroskop. Nie jest, właśnie mówię, no ale ja mówię, że no ale i tak się musi powiedzmy, no wiesz, nie kupujesz tego, żeby stało na półce, tylko daje ci to wiedzę i jakiś zwrot. Tak. Papuchu, pokażemy twoje oko? Pokaż, kochana, małe oczko nasze. Widzicie, o, jakie jest ładne, różowiutkie, widzicie? Zaraz za powieką. Tak, tutaj od dołu właśnie, o. Widzicie? O, czyli nie ma anemii. Na pewno robaczki są, ale jeszcze nie na tyle, żeby w jakikolwiek sposób wiecie, no wpływać na jej anemię. Łapiemy kuskę, Martę? Chodź, zobaczymy. Ale Martusia idzie na manikir, czy zaglądanie Możemy oczek? jeszcze, popatrz, możemy jeszcze, to jeszcze owce by można, a owce już sobie poszły. No, ale Doli do nas przyjdzie, pokaż tutaj. Pokaż się, kochana, jak tam twoje oczy piękne. Dzisiaj też różowe są. Też, ale dolna, kochanie, bardziej. Ładnie, bo wiecie, my wiemy, że są różowe, no wam pokazujemy. Właściwie dobrze by było złapać jakąś, która mam na przykład bardziej blade. No one były odrobaczane chyba z miesiąc temu, także... O, a owce uciekły nam, patrzcie. Znaczy uciekły, no one idą na wypas teraz. Martuś, przyjdziesz? Chodź do sprawdzenia, no chociaż oczko, żeby zobaczyć, co? O, ojciec, tato ma pomysł. A, wiem jaki. Ale to nie wiem, czy ci się uda, kochanie. Jesteś genialny! Chodź, Marta, zobacz, co tutaj jest. Nie, to wiaderko daj. O, Marta już wyczuła blusa. Która to jest? Marta jest w środku. Brawo! Uważaj na rogi, kochanie. Uważaj, bo ona już fika mika. Dobrze, zacznę od tylca. A nie od przodu? Albo od przodu. Ona już ma sporo. Marta, jakaś ty była dzielna. No ja już też, już mam dość. Ręce całe wiadomo w czym, bo nie wiem. No pochodzą po tym, co chodzą. Cholera. Jest to męczące, ale wiecie, nie robi się za często, więc no, nie ma problemu. Chodź do środka, no chcesz do środka? Masz. No dziewczyny, co wy wyprawiacie? Wiela, ty to jesteś kaszalo. Wy to jesteście specjalnej troski. Chodźcie jeszcze, może pokażemy na owcy, nie? Powiekę. Tak, dobra, idziemy. Chodźcie, dziewczyny. Dobrze, że piąteczka została, to najłatwa do złapania, gorzej z tą czarną, ale ją też tam złapiemy. Tak.
Chodź Doli, Pacjentę pokażemy, jaką masz powierzchnię. chodź Doli. Ty to jesteś grzeczna dziewczyna. Popatrz, jedna się cofa, a ty do nas idziesz. Musisz... Kochana. Zobacz, Marta jakaś taka nawet daje się pomacać. To Marta przyszła do Marta, ciebie? no. O, ale Chyba nie dzisiaj było jakaś najgorzej. taka grzeczna była. Dzisiaj grzeczna, no. Co się stało, Marta? Czy ty jesteś chora? Nie, po prostu to miłość, tato. A do czego ty możesz mieć miłość, jak tu nie ma jednego samca? Tato, marzę o koźle, który ma tak brodę obsikaną, że aż ma całe żółte nogi. Martusiu, o swoich miłościach zachowaj, rozumiesz, swoje zdanie dla siebie. No ale Tato, nie chcę tato, wiedzieć. przecież ty mi wybierasz kawalera. No wybieram, ale ten akurat będzie miał krótką tutkę, więc nie będzie mógł sobie ścikać na brodę. Ale jak będzie za krótka, to nie zrobi to, co powinien, no. No. No to przecież damy- tato, pomyśl trochę. Damy mu słomkę, która przedłuży. No to najgorzej, że te panikary są w środku, ale ta nie powinna. Masz tutaj, kochanie. To te będą szły, to one będą za nim, bo teraz jest instynkt stadny włączony. Trzeba jedną, żeby wiesz, żeby dała sobie spokój. Nie chcę, widzisz? Już tak dużo mamy. Już wystarczająco mają 6. Może piąteczka by się dała. Już jakie one nawalone są. No, są grubaski. Ale piąteczka też, kurwa, dupsko ma wielkie. Nawet nie wiem, czy nie większe niż Doli. Piąteczka, masz większe 4 litery? Doli, chodź do Lilanko. No ja, Doli. Nie, tak jej nie zrobię. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam trochę z odczytywaniem tego, czy kozy i owce są zarobaczone. Niestety owce już się, no nie uda nam się złapać w tym momencie, bo już mają... Tryb jedzenia i stadny przeszły i one mają dość już pieszczoch. Mimo, że to nie jest problem, ale musi być ten moment. No więc nie jesteśmy w stanie ich teraz jej złapać. Słuchajcie, zaglądała się pod powiekę do filmu, załączymy obrazek, jak to wygląda i jak to się nazywa. No i to jest wszystko. I to jest wszystko tak, to właściwie to jest takie proste. Tylko, że no owce powinny być, wiecie, albo musicie mieć poskrom, albo musicie mieć oswojone owce. Albo 2 lub 3 osoby. No i ganiać po całym pastwisku. Też jest dobre dla zdrowia. Dokładnie, wasz wybór. Dobra, Dobra, my wracamy do naszych następnych Obowiązków. obowiązków. dawaj kogut. Lecimy na Szczecin.